Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie w pierwszym i pewnie ostatnim odcinku, ale dzisiaj testujemy betę Plants vs Zombies 3. Podobno to jest nawet soft launch i rzekomo premiera tej gry ma się odbyć w tym roku. Muszę się wam przyznać, że ja już troszeczkę poziomów tutaj zrobiłem. No, jestem na 50. Ale to nie przeszkadza nam, żeby sobie sprawdzić tę gierkę, chociaż trochę jestem zmartwiony jako wieloletni fan PvZ. Nic się tak naprawdę nie dzieje tutaj. Poza tym, że jest więcej leveli. I fabuła jest inna, to względem poprzedniej bety, którą chyba na kanale też nagrywałem wieki temu, bo to był rok 20 chyba drugi, więc 2 lata praktycznie. Niedługo będą, chyba w marcu. No to słabo. I no, jestem szczerze mówiąc trochę rozczarowany tą wersją gry. Czekajcie, może jednak ściszę trochę. No i pewnie pamiętacie z tym Roślinakonu, że pierwszym odcinkiem miał być odcinek z PvZ Plus, którego wrzucę dopiero w ferie. Dopiero w ferie się pojawią nowe odcinki. No i wyszła ta beta i się tak zastanawiałem, co zrobić, więc stwierdziłem, że zapytam na naszej grupce na fejsie Team Articuno, zapraszam. Czy chcielibyście zobaczyć odcinek z tej gry? No i odpowiedzieliście, że tak, więc dlatego ten odcinek się dlatego się pojawi. Ferie coraz bliżej na szczęście. No ale dobra. No Lightning Readów nie było, w sensie tych rażących prądem nie było w PvZ 3 jak dotąd. Pomijając pewną inną wersję, ale nie będę wam tutaj tak mieszać w głowie. Parę nowych zombie się pojawiło, na przykład gołębiarze też są. No i Lightning Ready są dobre na gołębie. Trochę szkoda, że walczę z gołębiami, no ale cóż, to te zombiaki nie wymyślą. Powiem tak, jeśli ktoś jest bardzo wiernym fanem PvZ i grał w większość czy wszystkie gry, jakie były, tak jak ja na przykład, no to i tak będzie w to grać i tak, no bo wiecie, Plants vs Zombies, ale przyciągnąć nowych fanów, czy nowych graczy do tej gry nie przyciągnie, ponieważ tak naprawdę no idą na kasę, tak? EA, PopCat idzie na hajs. Zaraz wam mogę nawet pokazać dowody rzeczowe. Ja wiem, że we współczesnych grach mikrotransakcje no to jest codzienność i że to jest pewnie w każdej grze, prawie takiej bardziej współczesnej. No ale wiecie, Plants vs Zombies jest trochę martwe. Ostatnią grą, nie licząc tej bety, to tak naprawdę był Plants vs Zombies bitwa o Neighborville, bitwa o sąsiadowo, która przyjęła się fatalnie. Była to taka kontynuacja GW3, ale taka wiecie, po roku w Rosji. No i zobaczcie, mamy miasteczko, trochę jak w PvZ Adventures, jak w PvZ Road Trip, który no też tam coś niby się robi, że tutaj wiecie, odbudowywujemy miasteczko, tak jakby. Widzicie, ja tu już no dużo mam zrobione. No i tak, minusem następnym, pomijając grafikę, pomijając mikrotransakcje, których zapomniałem wam pokazać, to za chwilę to zrobimy. Że nie ma normalnych kosiarek, tylko jest ten jeden marny robocik. No to jest totalne niesłuchanie się społeczności, gdyż jak widzicie, ja roślin niestety wybrać nie mogę. A poziom trudności gry też jest no niezadowalający, bo zdarzało się, że na poziomach tych pierwszych
są poważne w ogóle problemy. I ja wam mogę nawet powiedzieć, dlaczego tak jest, że poziom trudności jest na absurdalnym poziomie. No bo wiecie, są tu power-upy, których już nie dostajemy tak wiele jak w poprzednich betach. Po pierwsze jest system żyć, czyli gra każe nas za to, że w nią gramy. Klasyka, z Angry Birds 2 na przykład, bardzo dobrze znana. No i no to wybieranie roślin, power-upy, system żyć, a przecież społeczność no jasno dała do zrozumienia wynikami poprzednich bet, że no to nie przejdzie, to po prostu nie przejdzie i wierzenie w to, że twórcy rzekomo chcą wrócić do korzeni Plants vs Zombies, czekajcie, ściszę znowu trochę, że wrócić do korzeni Plants vs Zombies to dla mnie jest ściema. Ja nie widzę tu w ogóle nic, co by przypominało PvZ1, poza tym, że poziomów nie wolno powtórzyć, ale to akurat się zgadza, ale no nie. Ten Gargantuar, który tu teraz idzie, którego ja nie jestem w stanie pokonać, no to jest paskudztwo w ogóle kompletne. A po ostatniej becie był feedback, grafika do wymiany. Rzekomo gra została zdjęta do przebudowy, po czym okazuje się, że nic nie zostało zmienione tak naprawdę. Zmieniła się nazwa, nieco logo. Teraz to nie jest Plants vs Zombies 3, tylko Plants vs Zombies 3 witamy w Zomburbii, welcome do Zomburbia. I... No ja lubię tu shooterki. No jest tu niby jakaś fabuła, ale... Chciałbym, żeby teraz... Zobaczcie. Za dosłownie 3 power-upy i 2-godzinny nielimitowany jakby życia 50 zł. Za 2, 4, 6, 8 za 8 power-upów i 2 godziny nielimitowane życie 60 zł. To jest w ogóle Dr. Zombos. Ja nie wiem w ogóle co mu się stało, gdzie on był. Tu jakiś, nie wiem. O, to by było za 60 zł. No, lecą na kasę, ewidentnie. Są tu też ten Vase Breaker jest, ale to nas nie interesuje. Chciałbym jeszcze tą jedną misję zrobić, tylko 3 ticketów, 3 levele musimy skończyć. Nie wiem, czy to się uda. Część poziomów, tych pierwszych, powtarza się względem pierwszej bety. Jeśli zdejmujecie, robicie grę i feedback jest taki, że ludzie jej nie chcą, a wam zależy na tym, żeby ludzie ją chcieli, no bo come on, z czegoś musicie jakby, wiecie, zarobić, nie? No i tym bardziej to jest smutne, że Plants vs Zombies 3 jest jedyną teraz szansą, żeby całą jakby... żeby całe PvZ odżyło, bo wiecie, PvZ jest martwe tak naprawdę, bo nic się nie dzieje. Jedyne gry, w które ludzie grają, to jest Garden Warfare 2, ale to tak, wiecie, głównie to nie są, to nie jest tak, o każdej porze graczy nie znajdziecie raczej. W GW1 też trochę ludzi gra, w BFN-a chyba nie gra nikt. Przynajmniej ja nie jestem w stanie tam się na żaden serwer dobić. Plants vs Zombies 2 to zwykłe komórkowe, które też będzie trzeba nagrać. I to jest tyle. Z czego to GW1 to tak troszeczkę umownie jest, wiecie, bo no za dużo ludzi tam jednak nie ma. I tak naprawdę tylko w określony, i to najczęściej tylko w weekend
i to i tak nie na długo są ludzie, ale to są, wiecie, tylko też tacy najwierniejsi. Tacy, co tam już, wiecie, mają maks wszystkiego. To są przeważnie levele rangi 150 wzwyż. I ja też czasem lubię sobie, wiecie, powrócić do korzeni, do starych map, Driftwood Shores i tak dalej. Także Garden Warfare 2 tak naprawdę chyba jest jednak najpopularniejsze teraz z całego PvZ-u. No i to jest smutne, że tak to się stało, bo to nawet widać, wiecie, jak są, widzicie gdzieś stragany i tam są, wiecie, różne jakieś rzeczy związane najczęściej z grami, to kiedyś PvZ-u pełno było. I gdyby tak było nadal, gdyby PvZ było nadal tak popularne, pomijając to, że pewnie mój kanał byłby teraz w innym miejscu, bo my opieramy się o PvZ, bo tak po prostu jest najfajniej, bo wszyscy kochają roślinki. No to widać to, że na takich straganach czy jakichś tych nie ma Plants vs Zombies, a jeszcze 2-3 lata temu było go wszędzie pełno. Wiecie, no, ciężko nawet było się zdecydować, co kupować i część właśnie pluszowych roślinek i zombie pochodzi z jaworek, głównie z jaworek, a teraz no to niestety internet. No i zobaczcie, ten imp na 2 gryzy ma całą roślinkę. Mówiłem o poziomie trudności, więc no po prostu twórcy bardzo chcą, żebyśmy przegrywali. Bardzo. I co ja mam teraz zrobić, słuchajcie? To tak naprawdę mogę zrobić tylko. Są te winogrona tego gniewu, czy jak to się tam nazywało, ale no co mi po tym, jak tu idą, zobaczcie, zombiaki w ogóle w ilości niespotykanej i ja praktycznie tego poziomu nie przejdę. Nie wiem, jakby to rozegrać. Nie mam pomysłu. Totalnie. Niech Gargantuara przyjedzie ta pseudokosiarka. No i nie mam, tak, słoneczka lecą. Normalnie mi prawie, że nie w ogóle. Gdzie mam hajs na power upa? A, nie mam. Bo power upy oczywiście kosztują fortunę. I zobaczcie. W tym momencie przegrywam. I twórcy się cieszą, bo ja przegrywam, ja się denerwuję i ja mam ochotę kupować power-upy, a do tego najczęściej potrzebuję karty kredytowej. I zobaczcie, muszę teraz wybrać, powiedzmy, boosty, żeby to cholerstwo przejść. I tak jest praktycznie co 3-4 poziomy, poziom nie do przejścia. I to jest, słuchajcie, gwóźdź do trumny. I moim zdaniem ja się cieszę, że to wyszło. Pewnie będziemy nagrywać, chociaż jak tak teraz sobie myślę, że będę musiał nagrywać odcinki z Plants vs Zombies 3, ja będę w każdym odcinku po 10 razy przegrywać, co no jak na takiego starego wyjadacza PvZ, jakim ja jestem, trochę wstyd, no to kwestionuję trochę to. I no nie wiem, czy po prostu jeśli wyjdzie, to sprawdzę, czy tam w ogóle coś się zmieni, czy to będzie dokładnie to samo co tu, bo jak to będzie dokładnie samo co tutaj, to słuchajcie, PvZ3 na moim kanale się raczej nie pojawi, bo to nie ma sensu. I są lepsze gry z PvZ-u do grania, które mają teoretycznie potencjał wrócić. Tylko twórcy, wiecie, robią nowe gry, powiedzmy, bo stare się, nie wiem, przedawniły. BFN nie wypał, zostało GW2 i ludzie grają w GW2. Zamiast, wiecie, robić content w GW2, bo właściwie to, no, byłby sukces.
bo w GW2 naprawdę można pełno rzeczy rozwinąć, nowe mapy, nowe wątki. Tak naprawdę twórcy zaczęli dodawać wszystko jak leci z 1 do 2 tej komórkowej. I mogliby to samo zrobić w GW2 z GW1. Są postacie, których nie przenieśli, są mapy, których nie przenieśli. I tak naprawdę to jest takie trochę gotowe. Wystarczy tak naprawdę... No fakt, fabularnie trzeba byłoby te mapy trochę zmienić, wiecie. Bo zombie tak jakby w GW1 wygrywają, zdobywają tam to miasteczko całe. Z tego tak mi się wydaje. Więc te mapy jakby były, wiecie, zombifikowane i przerobione na taką mapę Zomburbia, czy coś takiego, to moim zdaniem byłaby gratka. I fajnie by było zobaczyć te mapy w nowej grafice, w lepszej i zobaczyć postacie, których nie ma w GW2. Berry Shooter, Chester Chomper, Chester doktorek taki. Słuchajcie, jest tyle rozwiązań pod nosem, żeby wiecie, pociągnąć na przykład to GW2 jeszcze parę lat i w tym czasie jednocześnie pokminić GW3. Bo ja bym bitwę o sąsiadowo, wiecie, trochę tak... No ale oni raczej tego nie zrobią bo wiecie, jakby oni coś takiego zrobili, to byłoby to de facto przyznanie się do porażki, co pewnie takiej firmie jak Electronic Arts, no wiecie, nie po drodze. Dlatego no niestety wątpię, żeby zrobili coś takiego. Prędzej zrobiliby Garden Warfare 4, bo według nich bitwa o sąsiadowo to jest takie GW3, chociaż no ja tak nie uważam. Bo bitwa o sąsiadowo wyszła paskudnie. Nie oszukujmy się. No ale zobaczymy, co przyniesie czas. Kto wie, może ta beta to jest, wiecie, dla niepoznaki. Może 2 lata oni pracowali nad jeszcze inną grą, a to jest, nie wiem, jakiś prank. Pewnie nie, to jest pewnie w ogóle może nawet prawie oficjalna wersja gry, tylko czegoś nie wiem, jeszcze tu nie ma. Ja sobie nie wyobrażam grania w Plants vs Zombies w takim układzie. Ale spokojnie, my mamy PVZ+, który wiecie, w sumie zależy ode mnie. Który długo pewnie jeszcze będzie na kanale. Tym bardziej, że no, planowane jest coś epickiego. Nie mogę wam powiedzieć co. Niestety. Czekajcie, niech ten Garksy tam przejdzie trochę. Dobra. Czemu ja nie mogę go tu położyć? Coś się zbagowało. No nic. Tak czy siak wygraliśmy. Mamy 3 tikety, więc robimy następnego tego questa. Naprawdę jestem rozczarowany tą grą. Sunflowerka dajemy. Niech będzie naturalnie. The pool party is gonna be awesome, we need to set up. No i dobra, słuchajcie. Zobaczyliście Plants vs Zombies 3. Jak wam się podoba? Możecie napisać w komentarzu, bo moja ocena w skali szkolnej to jest szczerze 1+. Plus jest tylko za to, że w ogóle coś robią, bo to jest, słuchajcie, jakby ktoś zapomniał stworzyć grafikę do tej gry i szybko przed pracą ją robił w tramwaju czy w autobusie, bo no to jest koszmarne. Ten szalony Dave, on jest taki jakiś
No nie, no to nie jest Plants vs Zombies, to co było kiedyś. PvZ2 skrzanili, Garden Warfare 2 porzucili z niewiadomych przyczyn, Bitwa o Neighborville to była klęska, 1 była hitem, który został porzucony, a w sumie też można było go rozwinąć. Adventures usunęli. No wstyd, słuchajcie, bo ta franczyza miała potencjał. Zmarnowany potencjał, moi drodzy. To tyle w tym odcinku. On jest też robiony troszkę na szybko, bo no nie był jakoś mega planowany, a mam trochę rzeczy do robienia. Trzymajcie się. Pamiętajcie o subku i lajku, jeśli jeszcze tego nie robicie. I do zobaczenia już w odcinku z PvZ+.